Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Tylko tutaj co tydzień znajdziesz nowe testy, porady i prezentacje technologii z zakresu produkcji muzycznej. Włosko-polska firma MCAudioLab coraz lepiej radzi sobie na naszym rynku, choć wśród producentów z Nadwisły jest spora konkurencja, to urządzenia MCAudioLab są jednymi z nielicznie całkowicie budowanych ręcznie. To przydaje im ekskluzywności i specyficznego posmaku vintage. Tym bardziej, że Manuel, właściciel firmy, doskonale zna się na rzeczy i nie ogranicza się wyłącznie do powielania już sprawdzonych rozwiązań, czego doskonałym przykładem jest testowany niedawno przez nas fantastyczny procesor mid-side o nazwie Luna. Co mamy dzisiaj? Otóż mamy Pulteca. Chciałem powiedzieć, że mamy EQ1, który w pewien sposób nawiązuje do klasycznego rozwiązania korekcji firmy Pulse Technics, lepiej znanej jako Pultec. A mówię tutaj o korektorze EQ1. Nie chciałbym nikogo zanudzać ciekawą skądinąd historią tego praojca wszystkich korektorów, ale to nie jest tak, że tego typu urządzenia robił wyłącznie Pultec. Wielu amerykańskich producentów w tamtym czasie miało w swojej ofercie podobny sprzęt, w tym General Electric, Langevin, Altec, Aerovox, Melcor, Gates oraz RCA, ale w większości przypadków nie był to sprzęt dla studiów nagrań i na pewno nie o takiej funkcjonalności. I tak się złożyło, że do końca lat 60., zanim na dobre w naszej branży zagościły tranzystory i zdecydowanie bardziej niż Pultec funkcjonalne narzędzia do korekcji częstotliwości, EQ1 był jednym z najchętniej używanych. Co ciekawe, jego głównym przeznaczeniem było przetwarzanie już zmiksowanych nagrań. O pracy na ścieżkach nikt wtedy jeszcze nie myślał. Brzmienie uzyskiwało się mikrofonem, ustawieniem, instrumentem, grającym na nim muzykiem. Korektory na śladach stały się niezbędne dopiero wtedy, gdy zaczęto nagrywać z bliskim omikrofonowaniem źródeł. Bezpośrednie przystawianie mikrofonów do bębnów, wzmacniaczy, czy nawet ust wokalistek i wokalistów zapoczątkował dopiero Les Paul, a rozwinęli tacy producenci jak Joe Meek czy Phil Spector. I znów odbiegłem od meritum. Dajcie mi temat, mikrofon i słuchaczy, a macie 3 godziny z głowy. Otóż EQ1 jest jednokanałowym, 3-pasmowym korektorem opartym na 3 pasywnych filtrach i całkowicie lampowym wzmacniaczu, który kompensuje tłumienie wynikające z pracy filtracji. Niektórzy się pewno zastanawiają, skąd w skądinąd pasywnych korektorach regulacja boost, czyli wzmocnienia. Przecież układy pasywne nie wzmacniają, a w najlepszym przypadku jedynie nieznacznie tłumią. Otóż wszystko zależy od poziomu odniesienia. Załóżmy, że mamy wzmacniacz, który wzmacnia sygnał o powiedzmy 40 dB. Teraz przyjmujemy, że w połowie tego zakresu wzmocnienia i przy wszystkich regulatorach, na przykład filtrów, ustawionych na jakąś wartość, nazwijmy ją 0, na wyjściu ma być taki sam poziom jak na wejściu. I od teraz każde przekręcenie jakiejś gałki w prawo będzie wzmocnieniem, maksymalnie plus 20 dB, a każde przekręcenie w lewo będzie tłumieniem, maksymalnie minus 20 dB. Sprytne, prawda? Tłumiące wielkość sygnału filtry pozostają pasywne, ale kompensujący ich tłumienie wzmacniacz tak ustawia poziomy, że mamy i tłumienie, i wzmocnienie. EQ1 nie jest klonem Pulteca. Opiera się na podobnej zasadzie pracy, czyli charakterystycznym 3-pasmowym korektorze poprzedzającym lampowy układ wzmocnienia, ale to jest wszystko. Zasilacz jest całkowicie półprzewodnikowy, w pełni stabilizowany, z transformatorem toroidalnym. Wyeliminowano też wejściowy transformator przed układem filtracji, zastępując go symetrycznym wejściem na układach operacyjnych. Pozostał jedynie transformator na wyjściu wzmacniacza lampowego, w tym przypadku Lundal, oraz wieloodczepowa cewka Softer w filtrze podbijającym wysokie i w tym wypadku także środkowe tony. Co w ten sposób uzyskano?
Układ wzmocnienia, który w oryginale wymagał zastosowania 2 lamp, tu został sprowadzony do jednej, co znacząco zmniejszyło szumy. Brak transformatora bezpośrednio na samym wejściu sprawia, że pod względem impedancji i poziomu zniekształceń korektor jest lepiej przystosowany do współpracy ze współczesnymi, na ogół symetryzowanymi elektronicznie urządzeniami, które go poprzedzają. Wciąż jednak mamy w pełni pasywną korekcję, charakterystyczny filtr niskich częstotliwości z możliwością jednoczesnego podbicia i tłumienia tego samego pasma, transformator wyjściowy oraz lampę we wzmacniaczu. Wszystko to wygląda na dobrze przemyślaną, inteligentną konstrukcję, zgrabnie łączącą wszystkie zalety technologii lampowej i półprzewodnikowej z klasyczną filtracją przy jednoczesnej eliminacji kilku wad oryginalnego Pulteca, nie zawsze idealnego pod względem szumów. O ile przy pracy na całościowym materiale nikomu to specjalnie nie przeszkadzało, o tyle we współczesnych zastosowaniach, np. na torze mocno skompresowanego wokalu, mogło to już być sporym problemem. Całość jest wykonana bardzo solidnie, okablowana ręcznie i z użyciem najwyższej klasy podzespołów. Zmiany częstotliwości filtrów dokonuje się przełącznikami, a regulacji boost, cut i poziomu wyjściowego potencjometrycznie. To co, odpalimy go. Poczekajmy kilka minut, aż się rozgrzeją katody lampy, w tym wypadku podwójnej triody Electro-Harmonix 6922. Powinny one osiągnąć temperaturę rzędu 600 i więcej stopni. Dopiero wtedy może nastąpić emisja elektronów z katody do anody, sterowana sygnałem podawanym na siatkę, co w konsekwencji powoduje jego tak zwane wzmocnienie. No, już się chyba nagrzała, więc możemy przyjrzeć się pracy korektora. Niskie tony obsługiwane są przez filtr, który można nazwać półkowym, choć tak naprawdę jest to bardzo szeroki filtr pasmowy. Podawane w tego typu korektorach wartości częstotliwości filtracji są bardzo mocno umowne i za chwilę przekonamy się dlaczego. Zobaczmy jednak na początku, jak pracuje korektor w trybie przetwarzania, ale ze wszystkimi regulatorami poziomu na minimum. Zwracam uwagę, że tu nie ma czegoś takiego jak środkowe, neutralne położenie ze wzmocnieniem w prawo i tłumieniem w lewo. Takie korektory pokazały się później, a do tego czasu funkcjonowało to bardzo różnie. Żeby zatem filtry nie działały, wszystkie gałki boost i cut powinny być ustawione na minimum. Przy gałce output na godzinę 3 mamy równowagę poziomów z włączoną i wyłączoną korekcją, mogąc porównać sygnał bez przetwarzania z przetworzonym. To, co się od razu rzuca w oczy, to nie do końca idealna charakterystyka częstotliwościowa i spory, ale wciąż przyzwoity, rzędu minus 60 dB poziom harmonicznych. Wniosek będzie brzmieć. Podbijemy niskie tony przy 20 Hz i żeby nie przesterować wejścia liniowego w interfejsie, zmniejszymy poziom output na godzinę 12. Widzimy 20-decybelowe podbicie dla 20 Hz, ale przy założeniu spadku 3 dB filtr działa do 50 Hz. Zobaczmy inne pozycje tego filtru. Maksymalne wzmocnienie wciąż przypada na 20 Hz, ale filtr się poszerza, sięgając nawet do 1 kHz. Teraz to samo w przypadku tłumienia. Zaczynamy od 20 Hz i kończymy na 150. Tłumienie nie jest tak głębokie jak wzmocnienie i w zakresie do 100 Hz praktycznie nie zależy od wybranej częstotliwości. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, na pewno trochę inaczej niż zwykle w Pultecach bywa. Ale przecież EQ1 klonem nie jest, więc nie ma o czym dyskutować. Wykonajmy teraz klasyczną sztuczkę Pulteca z jednoczesnym podbiciem i tłumieniem, na przykład 60 Hz. Zmniejszymy trochę wzmocnienie, tak do połowy. I o to właśnie chodzi. Mamy półkowo podkreślony dół pasma, ładne siodełko dla 1 kHz i nieruszoną górę.
A do tego wszystkiego sporo ciekawych harmonicznych. Przyjrzyjmy się pracy filtru podbijającego środkowe i wysokie tony, tu zaczynającego działać już od 600 Hz. Żaden Pultec tak nie ma. Wcześniej jednak zmienię próbkowanie na 96 kHz, bo tutaj będziemy wychodzić daleko poza 20 kHz. Widzimy piękne, dwuoktawowe podbicie z ładnie rozłożonymi harmonicznymi i wręcz symbolicznym przesunięciem fazy w paśmie oddziaływania. To znak firmowy wszystkich rozwiązań bez pracy w układzie sprzężenia, czyli pasywnych. To głównie dlatego takie korektory, choć mało precyzyjne i stworzone do zgrubnych zmian charakterystyki, przez wielu są postrzegane jako pięknie brzmiące. A to była praca z wąsko działającą filtracją. Zobaczmy teraz, jak działa szeroka. Tu już mamy zakres ponad 4 oktaw, zatem z podbijaniem w trybie małej dobroci trzeba być ostrożnym i pilnować poziomów. Zaprosimy teraz na scenę ostatni, trzeci filtr, działający wyłącznie tłumiąco. Wracając z ustawieniem output na godzinę 3. W trybie maksymalnego tłumienia to w zasadzie filtr dolnoprzepustowy 6 dB na oktawę. Przy ustawieniu cut na połowę rzeczy zaczynają wyglądać bardziej półkowo. Mimo to podejrzewam, że filtr ten nie służy do redukcji wysokich tonów per se, ale do swoistego okiełznania podbicia aplikowanego przez filtr działający tylko w trybie boost. Zobaczmy zatem, jak będzie wyglądać krzywa przy jednoczesnym, szerokim podbiciu i tłumieniu pasma 10 kHz. Takie ustawienie potrafi dać efekt rozjaśnienia, ale nie przejaskrawienia wysokich tonów. Te ostatnie, wbrew temu co myślą niektórzy, nie leżą wcale w okolicach 16 kHz. Tam już nic nie ma, jest soniczna próżnia. Jasność brzmieniowa czai się między 8 a 12 kHz i tam należy jej wyglądać, jednocześnie kontrolując to, co na szczycie. Twórcy Pulteca nie myśleli w takich kategoriach, jak myślimy dziś. Chcieli stworzyć uniwersalny korektor, a w efekcie wyszło im urządzenie do niesamowicie plastycznego kształtowania dźwięku, w którym opisy gałek mają niewielkie przełożenie na to, co słyszymy. A co słyszymy? Posłuchajmy. Zaczniemy od partii bębnów, pamiętając, że to jednak korektor jednokanałowy, zatem dźwięk będzie monofoniczny. Zaczniemy od porównania, co sam korektor wnosi do brzmienia ze wszystkimi regulatorami ustawionymi na minimum. Tak, no można usłyszeć, że dochodzi troszeczkę niskich częstotliwości. A teraz wykorzystamy charakterystyczne ustawienie korektorów Pultec, czyli podbijemy niskie tony, pilnując jednocześnie poziomów. Słuchajmy teraz różnicy. No, ten bas jest naprawdę mocny i głęboki. Jeszcze troszeczkę zwiększymy jego poziom, a następnie niejako skontrujemy jego działanie regulatorem cut. Słychać wyraźnie, że dźwięk staje się taki troszeczkę bardziej konturowy. Najniższe częstotliwości pozostają, a regulator cut wpływa na głębokość tłumienia pasma środkowego.
I jak każdy dobry korektor, dopiero gdy go wyłączymy, słyszymy wyraźną różnicę. Troszkę nam brakuje pasma środka, więc ustawimy 600 Hz, może nawet 1 kHz i nieznacznie go podbijemy z szeroko dosyć działającą dobrocią. I znowu krótka kontrola brzmienia. Może troszeczkę podetniemy najwyższe częstotliwości. No i prawda, że ładnie? Mocny, kopiący bas, który zawsze doskonale się sprawdza właśnie w takich wyrazistych rytmicznie partiach. A teraz bas, przy którym takie korektory naprawdę potrafią pokazać, na co je stać. Mamy tutaj taką partię takiego pryszczatego, nieopierzonego basu. Grany kostką, wzięty trochę ze wzmacniacza, trochę z D-boxa. Oczywiście trzeba go jeszcze obrobić dynamicznie, ale na razie skupmy się na korekcji. Zobaczmy, czy zwykłe włączenie korektora, czyli przepuszczenie sygnału przez jego tor sygnałowy, nam w czymś pomoże. No nie, gdyby to był bardziej wyszczekany bas, taki bardziej lepiej ustabilizowany, to moglibyśmy coś uzyskać. Dlatego ucieknijmy się do sprawdzonych metod. Czyli 20 Hz, włączamy korektor i zaczynamy podbijać najniższe tony. Jednocześnie pilnując poziomów. I co jakiś czas wyłączając korektor, żeby przekonać się, czy nie zaszliśmy za daleko. No, tu można jeszcze dojść dalej. I teraz skontrujemy nieco tę częstotliwość, aby uzyskać takie siodełko w środku. Można zwiększyć poziom. Nawet jeszcze troszkę. Bas jest teraz taki zdecydowanie bardziej męski. Zyskał mocno, jeżeli chodzi o swoją podstawę brzmieniową. Przenieśmy się może z częstotliwością w okolice 30 Hz. Już nie jest taki pryszczaty, już jest taki bardziej dojrzały. Sprawdzi się też uwypuklenie jego dźwięku w przypadku okolic 3 kHz, gdzie na ogół lubi się pojawić takie dynamiczne uderzenie kostką. Wąskim filtrem. O, zdecydowanie jest głębszy. Ponieważ w basie nie potrzebujemy w zasadzie niczego powyżej 6 kHz, możemy spokojnie zaaplikować tę filtrację, żeby troszkę uspokoić ten bas. On nie jest wtedy taki rozhulany, zezowaty brzmieniowo.
proszę, kilka ruchów i mamy świetnie brzmiący bas. Będę bardzo daleki od stwierdzenia, że EQ1 to któraś z kolei wersja Pulteca. Ma on z nim tyle wspólnego, co Stratocaster z Gibsonem Les Paul. Też mają 6 strun i przystawki magnetoelektryczne i, co istotne, i tu można używać takich samych akordów. Według mnie to wspaniały korektor. Trochę nieprzewidywalny, może trochę niegrzeczny, ale idzie znacznie dalej niż EQP1A. Przede wszystkim ma poszerzone zakresy w środku, pozwalając go efektownie podkreślić, co Pultec zaoferował dopiero w korektorze MEQ5. Ma znikomy poziom szumów i ładne harmoniczne. No i kosztuje bardzo przyzwoicie. 7770 zł. Za te pieniądze trudno będzie kupić coś ciekawszego, choć w zakresie klonów Pulteca na rynku znajdziemy tańsze od niego Clark Technic EQP KT i Warm Audio EQP WA. Czy myśląc o analogowym, lampowym korektorze pracującym w trybie pasywnym, od razu musimy sięgać po Pulteca lub któryś z jego wiernych klonów? Pamiętajmy, że ta konstrukcja ma już ponad 70 lat, a zarówno sama muzyka, sposób jej produkcji oraz wymagania producentów i słuchaczy trochę się przez ten czas zmieniły. Korektor MCAudioLab wychodzi naprzeciw współczesnym wymaganiom, oferując wciąż to, co wiele osób uważa za swego rodzaju magię: pasywną filtrację, lampę i transformator. MCAudioLab EQ1, jednokanałowy, analogowy, wyposażony w lampę i transformator, 3-pasmowy korektor, inspirowany rozwiązaniami typu Pultec. Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Zachęcam do polubień i subskrypcji, polecając też podcasty na Spotify i teksty na stronie 0db.pl.